Obserwatorium nowego rodzaju. Ogromna sieć teleskopów obserwująca wszechświat w promieniach niosących największe energie. Właśnie tak ma wyglądać CTA, sieć teleskopów Cherenkova. To jeden z największych astronomicznych projektów na świecie. Jego częścią jest także Polska. W tym programie sprawdzimy, co takiego ma nam pokazać obserwatorium CTA. Zapraszamy na Astronarium. Cherenkov Telescope Array, czyli CTA, to projekt z dziedziny tzw. astronomii najwyższych energii. Chodzi bowiem o budowę teleskopów, które będą w stanie obserwować jeden z najbardziej energetycznych rodzajów promieniowania w całym wszechświecie – promieniowanie gamma. Na Ziemi promienie gamma towarzyszą rozpadowi pierwiastków radioaktywnych, takich jak uran. Możemy się o tym przekonać, kierując w jego stronę licznik Geigera. Oczywiście taki licznik wykrywa także promienie alfa i beta, ale te można zablokować nawet przy pomocy takiego kawałka aluminium. To, co w tym momencie zostaje, to właśnie najbardziej przenikliwe promieniowanie gamma. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne, wysoce jonizujące, a w dużych dawkach bardzo niebezpieczne dla życia. Na szczęście przed kosmicznymi promieniami gamma chroni nas ziemska atmosfera, choć dla naukowców to akurat pewnego rodzaju problem. Rzecz w tym, że promieniowanie gamma może nam powiedzieć bardzo wiele na temat najbardziej gwałtownych zjawisk we wszechświecie. Przez to, że nie dociera do Ziemi, trudno je jednak badać. Licznik Geigera w ręku niewiele tu pomoże. Właśnie to ma zmienić projekt CTA i powiedzieć nam więcej na temat promieni gamma niosących największe możliwe energie. Jednocześnie to jeden z największych obecnie projektów astronomicznych na świecie. Przekonajmy się zatem, na czym tak właściwie polega. Jak zbadać promieniowanie, które nie dociera do powierzchni Ziemi? Najprościej byłoby umieścić teleskop na orbicie. Takie kosmiczne detektory promieniowania gamma istnieją od wielu lat. Problem w tym, że najbardziej energetyczne fale pozostają poza ich zasięgiem. Astronomia największych energii musi zatem pozostać na Ziemi. Tu wracamy jednak do punktu wyjścia. Promieniowanie, które nas interesuje, blokuje bowiem atmosfera. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Okazuje się, że istnieje sposób, aby zaobserwować docierające do Ziemi promienie gamma. W tym celu potrzebne są jednak urządzenia, które zamienią w jego detektor samą atmosferę. Oto jeden z pierwszych teleskopów sieci CTA. To prototyp skonstruowany w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Choć przypomina antenę, tak naprawdę jest to teleskop optyczny. Właśnie w tym tkwi sekret CTA. Teleskopy nie muszą bowiem odbierać bezpośrednio promieni gamma. Do ich wykrywania służy inne, niezwykłe zjawisko – promieniowanie odkryte ponad 80 lat temu przez radzieckiego fizyka Pawła Cherenkowa. Tak naprawdę promienie gamma nie obserwuje się tutaj bezpośrednio, ponieważ to są cząstki, które nie docierają do powierzchni Ziemi. Są bardzo wysokoenergetyczne cząstki, które lecąc w stronę Ziemi oddziałują z atomami w atmosferze, generują tak zwane kaskady cząstek,
które pędzą z prędkością większą niż prędkość światła w powietrzu. Zaraz. Jak to z prędkością większą niż prędkość światła? Przecież mówi się, że nie ma większej prędkości niż prędkość światła. Oczywiście cząstki poruszają się z prędkością bliską prędkości światła, natomiast światło propaguje się w ośrodku takim jak powietrze z prędkością nieco niższą niż w próżni. Czyli one poruszają się szybciej niż światło porusza się w powietrzu. W powietrzu, tak. I wtedy produkują promieniowanie czeremkowa. Jest to promieniowanie w zasadzie w świetle widzialnym lub bliskim nadfiolecie, które może być rejestrowane czy odbijane przez takie zwykłe zwierciadła optyczne. Czyli to promieniowanie gamma docierające z kosmosu uderza w naszą atmosferę i powoduje, że w pewnym sensie ona zaczyna świecić. Tak. Na bardzo krótką chwilę, 1 miliardową czy kilka miliardowych części sekundy. To właśnie od tego promieniowania wzięła zresztą się nazwa całego projektu. Tak. Teleskop Cherenkova w zasadzie służy do rejestracji promieniowania Cherenkova, które jest generowane przez wysokoenergetyczne cząstki. Na Ziemi takie zjawisko można zaobserwować w reaktorach jądrowych. Uwolnione podczas rozpadów radioaktywnych cząstki trafiają na wodę używaną jako chłodziwo. W efekcie zaczyna ona świecić na niebiesko. Ta niezwykła, błękitna poświata to właśnie promieniowanie Cherenkova. Powstaje, ponieważ naładowane cząstki poruszają się w wodzie szybciej niż przemieszcza się przez nią światło. To samo zjawisko pojawia się, kiedy kosmiczne promienie gamma uderzają w ziemską atmosferę. Są one źródłem całych pęków cząstek wtórnych. Powstałe tak elektrony i pozytony pędzą w powietrzu z prędkością większą niż światło w atmosferze. Powstających przy tym błysków niebieskiej poświaty nie da się wprawdzie zobaczyć gołym okiem, ale są to w stanie zrobić teleskopy Cherenkova. Tak naprawdę teleskopy skierowane są na źródła, które podejrzewane są o to, że będą promieniować wysokoenergetyczne promieniowanie gamma. Więc jeżeli skierujemy teleskop na takie źródło, zaczną do nas przychodzić cząstki promieniowania gamma i powoli będziemy je rejestrować. Znaczy mówię powoli, dlatego że tak naprawdę ta dziedzina astronomii rejestruje pojedyncze cząstki. Nie mówimy tak naprawdę tutaj nigdy o fali związanej z promieniowaniem gamma wysokoenergetycznym, tylko o pojedynczych cząstkach. Strumień cząstek może być kilka cząstek na minutę albo jeszcze mniejszy. Czyli z całego tego bombardowania ziemskiej atmosfery te teleskopy będą miały wyłowić takie pojedyncze, interesujące Was sygnały. Tak naprawdę pomaga nam w tym też technika stereoskopowa. Nie obserwujemy tym jednym teleskopem, tylko kilkoma lub kilkudziesięcioma naraz to samo źródło. Wtedy jesteśmy w stanie zarejestrować ten sam pęk atmosferyczny jednocześnie przez kilka teleskopów. No właśnie, tutaj mamy jeden prototypowy teleskop. A jak docelowo będzie wyglądało całe CTA? Docelowo CTA ma składać się z 2 obserwatoriów. Jedno będzie położone na La Palmie i będzie obserwować północną półkulę nieba. Drugie będzie w Chile, w Europejskim Obserwatorium Południowym, gdzie będziemy mieć w zasięgu w zasadzie całe niebo południowe wraz z centrum galaktycznym i większą częścią Drogi Mlecznej. W każdym obserwatorium będą 3 rodzaje teleskopów, małe, duże i średnie. Ten teleskop jest jednym z rodzajów małego teleskopu. Małego? No przyznam, że nie powiedziałbym tak, stojąc koło tego urządzenia. Tak, no, ta średnica tej czaszy tego teleskopu wynosi 4 metry. Natomiast średnie teleskopy mają 12 metrów, a największe, duże będą mieć 23 metry. W sumie w każdym z obserwatoriów stanie po kilkadziesiąt różnej wielkości teleskopów. Powstanie tak jedna z największych sieci obserwacyjnych na świecie. Projekt CTA to w zasadzie połączenie wysiłków wszystkich grup, które dotąd działały w astronomii gamma i tworzyły swoje eksperymenty czy obserwatoria mniejszej skali. Nasz zespół z Instytutu Fizyki Jądrowej opracował projekt struktury mechanicznej i napędu tego małego teleskopu. Zajmujemy się także produkcją luster kompozytowych, które będą użyte w średnich teleskopach CTA. Te teleskopy będą stanowić taką centralną część sieci tak północnego, jak i południowego obserwatorium. Tak naprawdę nie będzie drugiego takiego projektu co najmniej w następnej dekadzie.
Co takiego pokażą nam teleskopy w obserwatoriach CTA? Aby to zrozumieć, trzeba powiedzieć, skąd w ogóle bierze się w kosmosie promieniowanie gamma. Z tym pytaniem zjawiamy się w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promieniowanie gamma w przestrzeni kosmicznej może się brać z przeróżnych procesów, ale jednym z głównych mechanizmów produkcji promieniowania gamma w przestrzeni jest oddziaływanie cząstek wysokoenergetycznych, które nazywamy promieniami kosmicznymi, z materią otoczenia, z fotonami otoczenia albo z polem magnetycznym. W szczególności na przykład relatywistyczne protony o energiach przewyższających energię uzyskiwane w naziemnych akceleratorach produkują promieniowanie gamma w zderzeniach z materią otoczenia. Takie protony produkują cząstki wtórne, piony, które dalej rozpadają się na cząstki stabilne, pary elektronowo-pozytronowe, neutrina i właśnie fotony gamma. Mówimy o energiach większych nawet niż te rozpędzane w wielkich akceleratorach cząsteczki, które zderzamy gdzieś tam, by robić eksperymenty fizyczne. Tak, dokładnie. To jest promieniowanie gamma, które możemy mierzyć detektorami naziemnymi teleskopami czrenkowskimi, w szczególności CTA w przyszłości, mają energię przewyższające powiedzmy 1 000 000 razy energię fotonów gamma, które produkowane są przy wybuchu bomb atomowych na Ziemi. Tak energetyczne fotony gamma muszą być produkowane przez jeszcze bardziej energetyczne promieniowanie kosmiczne. Mówimy tutaj o energiach dochodzących do 10 do 15 elektronowoltów. Dla porównania maksymalne energie cząstek uzyskiwane w akceleratorach naziemnych typu LHC sięgają 10 teraelektronowoltów, czyli 10 do 13 elektronowoltów. W związku z tym to jest przynajmniej 2 rzędy wielkości więcej. Jeśli obserwujemy promieniowanie gamma, możemy być pewni, że gdzieś zostały wyprodukowane promienie kosmiczne, czyli relatywistyczne cząstki, które są w stanie wyprodukować promieniowanie gamma. Te cząstki o ogromnych energiach. Czyli źródła promieniowania gamma to są źródła, w których takie cząstki mogą być efektywnie przyspieszane. Zwykle, powiedzmy tak w ogólności, możemy powiedzieć, że cząstki przyspieszane są w takich najbardziej eksplozywnych sytuacjach, czyli na przykład wybuchy gwiazd, które obserwujemy jako supernowe. Przy takim wybuchu generowana jest silna fala uderzeniowa, która propaguje się przez ośrodek międzygwiazdowy. Na froncie fali uderzeniowej przyspieszane są cząstki. Mówimy również o najbliższym otoczeniu czarnych dziur, zarówno czarnych dziur o masach rzędu kilku mas Słońca, takich, które wiemy, że są w naszej galaktyce, jak i supermasywnych czarnych dziurach, które są w centrach każdej galaktyki, a w szczególności galaktyk aktywnych. Czyli mówimy o procesach bardzo niestacjonarnych, bardzo gwałtownych, mówimy o wybuchach gwiazd, tak samo błyski gamma. Jak się powszechnie uważa, błyski gamma, przynajmniej ich część związana jest z wybuchami hipermasywnych gwiazd. W trakcie takich wybuchów produkowana jest momentalnie czarna dziura, relatywistyczne wypływy. W tych relatywistycznych wypływach tworzą się fale uderzeniowe. Być może te fale odpowiadają za przyspieszanie cząstek do najwyższych energii. Czyli mówimy właśnie o procesach takich bardzo wybuchowych, bardzo niestacjonarnych, bardzo odbiegających, jeśli chodzi o parametry fizyczne, tym, co możemy zasymulować w naszych laboratoriach albo co znamy z otoczenia. Promienie gamma przynoszą nam informacje o wszechświecie w jego najbardziej gwałtownym wydaniu. Przenoszą nas w miejsca, gdzie wyzwala się ogromna energia, a rozpędzone do niewyobrażalnych prędkości cząstki wyzwalają fotony gamma. Odbierające ten sygnał teleskopy CTA mogą nam zatem pokazać obiekty i zjawiska, które inaczej pozostawałyby zagadką. CTA jest następcą takich pierwszych prób badania wszechświata w najwyższych energiach, w których my bierzemy już od jakiegoś czasu udział. Te wcześniejsze projekty pokazały, że wszechświat to jest bardzo bogata struktura, także jeżeli zbadamy go w promieniowaniu wysokoenergetycznym. Wszechświat to nie tylko gorące gwiazdy, ale także potężne akceleratory cząstek, które generują wysokoenergetyczne cząstki i te cząstki z kolei generują wysokoenergetyczne promieniowanie. To jest nowa dziedzina spojrzenia na wszechświat. Jakiego rodzaju zjawiska możemy zatem w ten sposób zbadać? To są na przykład wybuchy gwiazd supernowych,
procesy w okolicach czarnych dziur, ale być może także potrafimy zbadać pewne efekty związane z kwantową grawitacją, których nie da się inaczej zmierzyć. Próbujemy także w tym zakresie energii odkryć ślady ciemnej materii, która może być we wszechświecie. Jak to możliwe, żebyśmy tą ciemną materię, o której wciąż w końcu niewiele wiemy, zaobserwowali przy pomocy promieniowania gamma? Nie wiemy dokładnie, co to jest ciemna materia, ale w pewnych modelach fizycznych jest możliwe, że cząstki ciemnej materii anihilując tworzą właśnie fotony gamma i to w tym zakresie energii, który my badamy. W związku z tym, jeżeli zaobserwujemy takie fotony gamma o specjalnych cechach i innym widmie niż z obiektów wybuchowych, o których wspomniałem wcześniej, to będziemy mieli, złapiemy tą ciemną materię w palce nieomal. No to byłoby na pewno wielkie odkrycie, bo to w końcu jedna z największych zagadek współczesnej nauki. Tak, to jest niewątpliwie jeden z głównych celów rozwoju astronomii gamma i rozwoju projektu czy budowy obserwatorium CTA, w którym my stanowimy część. To niezwykłe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie zakrojona na szeroką skalę międzynarodowa współpraca. Od początku w pracach nad projektem CTA udział bierze także Polska. To jest olbrzymi projekt międzynarodowy, bo biorą w nim udział 32 państwa, ponad 1000 badaczy z całego świata. Natomiast Polska ma w tym udział bardzo istotny. Polska była jednym z 3 państw, które zaproponowały, żeby ten projekt rozwijać. Myśmy go zgłosili na europejską listę ESFRI. Ona została przyjęta. W Polsce pracuje 13 instytucji w konsorcjum, które jest zaangażowane w ten projekt. To jest ponad 70 osób. Bardzo szeroka gama prac, zarówno naukowych, jak i technicznych, które realizujemy. Jakie jest jego znaczenie w ogóle dla polskiej nauki? Jaką to stwarza szansę dla polskich astronomów, ale być może i nie tylko? Z jednej strony to jest wspaniała możliwość dla polskich astronomów wzięcia udziału w badaniach takich na brzegu tych wielkich odkryć. Tam jest szansa, że uzyskamy coś znakomitego, może razem z całą współpracą CTA, może niezależnie, dlatego że CTA otworzy możliwości obserwacji i badań dla całego środowiska naukowego w Polsce. To jest szansa wzmocnienia bardzo już silnej dziedziny astrofizyki wysokich energii w Polsce i badań w promieniowaniu gamma. Natomiast niewątpliwie też bardzo ciekawym efektem, i dla mnie to była nowość, gdy zaczęliśmy pracę przy CTA, to jest możliwość rozwoju bardzo nowoczesnych technologii. Myśmy zaczęli budować w Polsce aparaturę dla CTA, no i nasza aparatura w niektórych przypadkach okazuje się być lepsza niż to, co proponują nasi partnerzy z zagranicy. Czasami widać wyższość tego, co my proponujemy. Tak powstała m.in. skonstruowana w krakowskim obserwatorium kamera. Urządzenie to stanie się sercem wszystkich 4-metrowych teleskopów, jakie trafią do obserwatorium CTA na pustyni Atacama. Wszystko to sprawia, że budowa sieci teleskopów Czerenkowa znalazła się na tzw. europejskiej mapie drogowej infrastruktury badawczej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło ją także na podobnej polskiej liście najważniejszych inwestycji naukowych. Mapy drogowe to są takie listy, na których wskazane są projekty, które z perspektywy rozwoju nauki, zarówno europejskiej, a właściwie to powinniśmy powiedzieć globalnej, jak i polskiej, są kluczowe. Czyli bez tego typu infrastruktury badawczej, bez tych instrumentów, które nam pozwalają obserwować kosmos, nie będziemy w stanie posunąć się dalej w poznawaniu. I tutaj chyba właściwie bym powiedzieć pewnego rodzaju tajemnic świata, bo tu mamy do czynienia z badaniem świata, w którym oczywiście też jest kwestia kompetencji technologicznych, ale w większym stopniu jesteśmy nastawieni na to, żeby dokonać jakichś odkryć. A powinniśmy w to inwestować, dlatego że Polska jest na 22. miejscu, jeśli weźmie się takie rankingi publikacji prestiżowych dotyczących nauk podstawowych. I 40% tych publikacji to są publikacje, które są z astronomii albo z astrofizyki. I właśnie CTA
jest tym projektem, który będzie umożliwiał polskim naukowcom rozwijanie tej kompetencji, rozwijanie nauki, poznawanie nauk czy praw podstawowych, no i w ten sposób też pilnowanie tego, żeby to, co już mamy, się rozwijało. To jest projekt, którego budżet wynosi dzisiaj 400 milionów euro, oczywiście jako całość. Polski wkład w to przedsięwzięcie jest definiowany na poziomie około 20 milionów euro, ale tutaj nie tylko o pieniądze chodzi, ale przede wszystkim chodzi o zaangażowanie naukowe. W ten sposób, pracując przy międzynarodowych projektach, my nabywamy umiejętności, kompetencje, ale też chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że nie tylko my się uczymy, ale też uczą się naukowcy od nas. A wymiana informacji, wymiana wiedzy, budowanie międzynarodowych zespołów jest tym, co jest niezbędne i konieczne w nauce, a w tym obszarze jesteśmy rzeczywiście dobrzy i dlatego te projekty są istotne i myślę, że one są warte dofinansowania. Udział w budowie obserwatoriów CTA to ogromna szansa, nie tylko dla polskiej nauki. Ten ogromny, międzynarodowy projekt ma otworzyć przed astronomami kolejne okno na wszechświat. Promienie gamma pozwolą na zbadanie zjawisk, w których wyzwalane są energie niedostępne w żadnym ziemskim laboratorium. Odkrycia, jakie mogą przynieść teleskopy Cherenkova, dopiero przed nami. Naukowców i inżynierów, także z Polski, czeka jeszcze wiele pracy, by to niezwykłe obserwatorium mogło zacząć poszukiwać niebieskich błysków zwiastujących pojawienie się nad nami kosmicznych promieni gamma. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze teleskopy CTA zaczną obserwacje w roku 2021. Można powiedzieć, że astronomowie zyskają wtedy swego rodzaju kosmiczny licznik Geigera. Co takiego uda się dzięki niemu zobaczyć? Na pewno będziemy to śledzić z programem Astronarium. Na dziś to jednak już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.